Witam Państwa serdecznie. Czy wiecie Państwo, że skórka tego owocu, który często kupujemy w sklepach, ma niesamowite właściwości prozdrowotne. Ma działanie antypasożytnicze, działa na uporczywe bakterie, m.in. na Helicobacter pylori, ma udowodnione działanie antynowotworowe i ogólnie można wymienić ogromną ilość substancji aktywnych, które mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dzisiaj właśnie Wam powiem, jak nawet z jednego granatu ususzymy sobie skórki i będziemy mieli niesamowity środek na różne dolegliwości w domowej apteczce. Powiem Wam, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, w jakich proporcjach zastosować. Także oglądajcie to nagranie do końca i nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Wyobraźcie sobie Państwo, że skórki granatu mogą być stosowane jako środek pierwszej pomocy przy różnego rodzaju zatruciach i biegunkach. Dlatego właśnie mówię, że warto mieć wysuszone skórki w swojej apteczce. Nie trzeba sięgać po żadne leki. I to działa bardzo szybko. W ciągu nawet jednego dnia można pozbyć się tak poważnych dolegliwości. Natomiast jeżeli chodzi o pasożyty, na jakie pasożyty szczególnie skórki będą pomocne? Na wszystkie pasożyty jelitowe, te robaki obłe, na przykład owsiki, glista ludzka albo węgorek jelitowy. Jeszcze więcej alkaloidów o działaniu pasożytobójczym zawiera kora samego drzewa, granatowca. I w medycynie perskiej, ajurwedyjskiej, marokańskiej używa się do tępienia wszystkich pasożytów i między innymi tasiemca uzbrojonego. Natomiast my mamy dostęp do tej skórki z samego owoca i dlatego warto ją w domu wykorzystać. Na niej właśnie skupimy się. Badania wykazują, że w skórce znajduje się ogromna ilość substancji o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym. Na przykład punikalagina i kwas elagowy zawarte w skórce powodują umieranie komórek rakowych prostaty, a także zmniejszają rozwój chłoniaka. Wykazano też, że ekstrakty ze skórki granatu niszczą komórki raka piersi. Natomiast ten kwas elagowy, który ma takie działanie antynowotworowe, on dodatkowo wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Dlatego sprawdzi się w takich problemach jak przeziębienia, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i mało tego, działa na przewlekły kaszel, na kaszel palacza, bo kwas elagowy jest znany jako substancja, która pomaga oczyszczać płuca od tych toksycznych związków, które są w dymie papierosowym. Dlatego palaczom jako wspomaganie różnych kuracji regenerujących jak najbardziej może być taka skórka z granata stosowana. I ja Wam powiem w jaki sposób, bo można stosować skórki, a przy takich przewlekłych stanach to jeszcze lepiej, jeżeli stosować ekstrakty, ale o tym za chwilę. Na końcu filmiku Wam o tym powiem. Kiedy jeszcze skórki granata sprawdziły się i na to są badania, na to są potwierdzenia. Na przykład przy stanach zapalnych stawów, przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wtedy poleca się też właśnie ekstrakt i taka kuracja trwa około 8 tygodni. Natomiast błonnik zawarty w skórce bardzo pozytywnie wpływa na układ pokarmowy. Też pomaga regulować florę bakteryjną, niszczy chorobotwórcze bakterie, przy tym nie szkodzi naszej zdrowej florze bakteryjnej. Badania też pokazują, że można go stosować, a nawet poleca się takie ekstrakty z granatu stosować przy problemach takich jak stany zapalne, owrzodzenia na śluzówce, bo ma niesamowite zdolności regeneracyjne. I skórę regeneruje, i śluzówki. Dlatego do płukania gardła się wykorzystuje, do różnych okładów, przecierań, przemoczek, takich płukanek. Na przykład, jeżeli ktoś ma wypryski na skórze, może sobie zrobić tonik, robiąc po prostu napar z wysuszonych skórek. Natomiast jak taki napar przyrządzić?
Do przypisu będą nam potrzebne suszone skórki granatu, dlatego najpierw je trzeba ususzyć, a ususzyć można w dowolnym urządzeniu, które ma funkcję dehydratora. Można na przykład w suszarce na grzyby, można oczywiście w piekarniku, ale trzeba utrzymać odpowiednią temperaturę. Można nawet zostawić na talerzu na kilka dni i po prostu wyschną. Bierzemy 10 gramów wysuszonych skórek na szklankę wrzątku. Nie musimy mielić je na proszek, wystarczy, że będą po prostu pokruszone na nieduże kawałki i zaparzamy 30 minut. Nie przecedzamy. Skórki powinny zostać w naszym naparze, bo my będziemy go pili małymi porcjami i za każdym razem, bo na początku my wypijemy 1/4 szklanki, i zostawiamy w drugiej dawce kolejne 1/4 i za każdym razem to już będzie bardziej skoncentrowany napar. Wieczorem ta ostatnia dawka będzie najmocniejsza i właśnie tak powinno być. Drugi raz już te same skórki nie zaparzamy, wyrzucamy i na następny dzień, jeżeli będzie taka potrzeba, a powiem kiedy będzie, kiedy nie, za chwilkę, to wtedy po prostu robimy nową porcję z nowych skórek. I jeszcze raz powtórzę. Mamy szklankę napoju i pijemy po 1/4 4 razy w ciągu dnia. Najlepiej przed jedzeniem jakieś 15-20 minut. Pierwszy raz możemy zastosować rano na czczo. I teraz tak, jeżeli my mamy problem z biegunkami, bo ktoś się zatruł, bardzo często wystarczy absolutnie jednej dawki, to znaczy jednego dnia. Tu może jeszcze, jeżeli chodzi o dzieci, bo dawka, która Wam powiedziałam, 10 gramów na szklankę wrzątku, to jest dawka dla dorosłej osoby, która waży średnio około 70 kg. Jeżeli osoba jest tęga i trochę więcej kilogramów, no to można delikatnie zwiększyć dawkę, po prostu wyliczcie sobie, ile będzie potrzebne. Jeżeli to jest dziecko, które waży 35 kg, no to musi być 1/2 tej dawki. I dzieciom dajemy w ciągu dnia mniejsza koncentracja i też mniejsze dawki. Po łyżce, po prostu kilkakrotnie dziecko wypija tą szklankę roztworu. Jeżeli chodzi o pasożyty. Na pasożyty stosujemy nie jeden dzień, tylko 3 dni z rzędu i później robimy 14 dni przerwy i powtarzamy znowu 3 dni z rzędu według tego samego schematu. Na Helicobacter pylori i zapalenie śluzówki żołądka lub nadżerki i wrzody żołądka poleca się jeszcze inaczej, inny schemat. 1 dzień pijemy, 1 dzień przerwa. Znowu dzień pijemy i dzień przerwa. I tak 4 razy. Jakby będziemy 4 razy przygotowywać sobie taki napar i go spożywać i w międzyczasie po 1 dniu przerwy robimy. I to jest cała kuracja. Zobaczcie, nie poleca się kuracje robić bardzo długie. Bardzo króciutkie, ze względu na to, że zawiera bardzo dużo różnych związków i można nawet przedawkować. Może się pojawić ból głowy, mdłości, a nawet wymioty, jeżeli ktoś przedawkuje. Dlatego jest odpowiednia dawka i trzeba tej dawki po prostu się trzymać. Co jeszcze z takich skutków dodatkowych, które mogą występować, to są zaparcia. Ogólnie stosuje się przy biegunkach, dlatego że można tak w cudzysłowie powiedzieć, że trochę nam wysusza jelita. Jeżeli ktoś ma zaparcia, no to w ogóle się pije inaczej, teraz Wam powiem jak, ale tu trzeba uważać, bo na przykład jak nawet nie ma człowiek zaparć, a zaczyna stosować i nagle zaparcia występują po 1 dniu, po 2 dniach stosowania, a chce się pozbyć pasożytów, wiadomo, na pasożyty bardzo istotne, żeby było dobre wypróżnianie, bo mechanizm działania akurat tego wyciągu wodnego z granatu polega na tym, że on chwilowo paraliżuje pasożyta, on go nie zabija. Jeżeli my go w tym czasie nie wyprowadzimy z jelit, to on się jakby odsnie po pewnym czasie i znowu tam zostanie nam w jelitach. Dlatego jeżeli zaparcia występują, albo w ogóle jest jakby spowolniony ten pasaż jelitowy, trzeba zastosować jakiś środek taki lekko przeczyszczający, na przykład sól gorzką. Natomiast jeżeli ktoś już ma zaparcie i chce pasożytów się pozbyć, to trzeba by było trochę popracować z tymi jelitami, trzeba trochę usprawnić to wypróżnienie, ale też wtedy przy takiej skłonności do zaparć trzeba zastosować inny sposób parzenia, a raczej inną dawkę. Wtedy bierzemy nie 10 gramów, tylko
o połowę mniej. Bierzemy tylko 5 gramów i stosujemy wtedy nie przez 3 dni, bo jednak dawka jest zdecydowanie mniejsza, stosuje się wtedy przez 7 dni. I znowu takie 14 dni przerwy i znowu można 7 dni powtórzyć. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, jak trzeba stosować. Natomiast ten sam napar my możemy też zastosować do płukania gardła, jeżeli ktoś się przeziębił. Jakieś infekcje wirusowe, grypopodobne, też bardzo fajnie się sprawdzi. Jeżeli chodzi o zmiany na skórze, na śluzówkach, jakieś niegojące się rany, jakieś zanieczyszczone rany, ze względu na mocne działanie bakteriobójcze, można rany przemywać i niesamowicie sprawdza się w medycynie naturalnej. To jest bardzo znany sposób na różnego rodzaju oparzenia. Nawet takie dość mocne oparzenia, wtedy się robi opatrunek, na przykład zawija się gazą to miejsce, gdzie jest oparzenie i cały czas się polewa po prostu takim mocnym roztworem. Może być te same 10 gramów skórek tylko na pół szklanki i po prostu ten bandaż trzeba cały czas nawilżać i wtedy potrafi tak szybko zregenerować te oparzenia, że nawet śladu nie zostaje, nawet nie zostają blizny. Oczywiście, jeżeli rana jest bardzo głęboka, no to wiadomo, tam już może być za mało tylko samej skórki granatu, tam już potrzebna jeszcze dodatkowa pomoc, ale bardzo często w domu się zdarzają takie dziwne sytuacje, kiedy człowiek się oparzył, nawet pęcherze wyskoczyły. No, jeżeli to jest takie powierzchowne oparzenie, to nikt nie leci od razu do szpitala. I co tu zrobić, jak sobie pomóc? Właśnie takim naparem. Dlatego fajnie, jeżeli wysuszone skórki w jakimś szklanym pojemniczku niedużym, my po prostu trzymamy u siebie jako środek takiego pogotowia, jeżeli coś się w domu dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o problemy przewlekłe, tak jak Wam mówiłam, jakieś zmiany nowotworowe, jeżeli chodzi o problemy reumatoidalne, dodatkowo skórki zawierają tak dużo antyoksydantów, że sprawdzą się jako wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego. No ale przy problemach takich przewlekłych poleca się nie skórki zaparzać jako napar, tylko stosować ekstrakty, stosować wyciągi. I tak jak w tym badaniu na temat reumatoidalnego zapalenia stawów, wtedy się poleca kuracja dwumiesięczna. Jakby 8 tygodni kuracji, później się robi co najmniej półroczna przerwa i później znowu można powtórzyć. I zobaczcie, kochani, owoc, który w naszych czasach nie ma znaczenia, że może nie rośnie u nas na podwórku takie drzewko, to i tak mamy dostęp do granatu, do owocu i my możemy z tego dobrodziejstwa natury skorzystać. Napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach, wiedzieliście o tych niesamowitych właściwościach, czy może nie. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samarec. Do zobaczenia.